Byliśmy w agencji portowej, zapłaciliśmy za statek. Ze wszystkimi agencjami 20 000 złotych. No i raczej nie chciałbym tutaj mieszkać, bo jest tutaj hardcore niesamowity. Śmieci, ilość ogromna. Pani patrzy na Julka i boki rwie. Temat tu jest ciężki. Miejscowość jest jakimś dramatem ogólnie. W wielu miejscach tu nieładnie pachnie. Wszystko wylewają na ulicę. No tu na przykład śpi rdzenna ludność. Oddycha. Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Jedziemy do Kartageny. Chcieliśmy jechać wybrzeżem, ale GPS w międzyczasie mi się przestawił, mimo że go bardzo skrupulatnie ustawiłem na to, żeby jechać wybrzeżem, ale on na siłę chciał krótszą trasą, mianowicie godzinę krócej się jedzie. No i jedziemy przez góry niestety, natomiast widoki są piękne i jedziemy do Kartageny, bo stamtąd będziemy wypuszczać auto statkiem do Panamy i dzisiaj udało się zarezerwować statek, straszliwie drogo, ale się udało, dlatego że było to dość trudne, gdyż wszystko było jeszcze droższe i niedostępne. Będziemy w Kartagenie mieli ładnych parę dni, agencja też jest z Kartageny, więc będzie fajnie, załatwimy sobie papiery w piątek, czyli pojutrze. Będzie petarda, zjedliśmy całkiem dobre jedzenie lokalne i jedziemy. Nogi. Śmierdzą ci nogi? Nie, wybrałam buty i wstał mi śmierdzieć w nogi. Przestań. Ale masz brudną skarpetę, że do kamery taką pokazałaś. Że ona jest czarna, taka brudna. Jedziemy. No i już widać, że jesteśmy w odpowiednim miejscu, gdyż jesteśmy na Karaibach. Jesteśmy na Karaibach. Słuchajcie, jedziemy sobie. Minęliśmy miasteczko, które wam przed chwilą pokazywałem i tutaj, słuchajcie, tak fajnie są działki, że tu jest główna droga, trochę zbyt główna i od razu te działki się łączą z tym morzem, z plażą jakby. Stanęliśmy zobaczyć, jak to wszystko wygląda, bo wydaje się, że wygląda to nad wyraz dobrze. Jest mnóstwo działek tutaj do sprzedania, dlatego postanowiliśmy się zatrzymać i zobaczyć, czy ta plaża jest taka malownicza, czy byśmy się tutaj mogli czuć jak w raju i czy warto brać takie coś pod uwagę do kupna. I co, uważacie? No jest trochę raj. Trochę wali kutrem, ale o, byśmy jedzenie od razu mieli. Słuchajcie, chłopaczek nam sprzedał na drodze, jak staliśmy w korku, takie owoce i Klaudia wam pokaże, jak to się je i jak smakuje. Wygląda to tak. Oczywiście nie wiem, jak się nazywa, jak zwykle. Nie wiem, ale się chociaż dowiedzieliśmy, jak się to je. Dobrze, że nie mamy kanału gastronomicznego albo jakiegoś takiego. Chociaż wypadałoby wiedzieć. Tam trzeba tak wcisnąć, strzela, gludek, kisiel. W środku pestka. Chyba... O kurde. Poszło w cycki. Trzeba to wyciągnąć i to smakuje jakbyś jadł kisiel. Ogólnie super, to jest takie słodko-kwaśne. Smakuje jak winogron. Ma w ogóle konsystencję kiślu i smak kiślu i jest bardzo smaczne. Tak. Dzień dobry. Jesteśmy w Kartagenie. Mnóstwo wieżowców. Tutaj też. Na biało. Rowerki wodne. Woda. Ekskluzyw. Wczoraj byliśmy na kolacji w Hiltonie, który jest już tam. No i co, no nie, tam nie było co pokazywać w tym Hiltonie do jedzenia, więc bez sensu. Natomiast jedziemy, bo jesteśmy blisko portu. Spaliśmy tutaj. I było strasznie głośno, więc już nie chcemy popełniać tego błędu. No i było strasznie gorąco, więc jedziemy do agencji portowej załatwić statek do Panamy i zwiedzimy Kartagenę. Potem pojedziemy gdzieś na kemping już na uboczu. Tyle na razie. Znacie już ekskluzywną dzielnicę. Faktycznie jest tutaj fajnie, przyjemnie, dużo knajpek, bezpiecznie, na bogato, że tak powiem. No ale po drodze mieliśmy też takie cięższe rejony, że tak powiem. Do zobaczenia.
takiej jakby chyba starówce Cartageny. Gorąco jest tak niemiłosiernie, że masakra. Byliśmy w agencji portowej, zapłaciliśmy za statek. Prawie się popłakałem, bo jest dystans 60 km, którego się nie da przejechać i kosztowało nas to ze wszystkimi agencjami 20 000 złotych, więc no szkoda gadać, nie? Moja żona jest taka ładna. Zobaczcie, jaka ładna. Wszyscy się tu za nią oglądają. Ona na przykład sobie tu idzie, jakiś facet sprząta ulicę i nagle robi takie ale jesteś ładna. I jej tak mówi. W tych uliczkach kartageńskiego miasta, starego miasta, dużo galerii bardzo. Dużo chyba malarzy tutaj jest. I jest tego naprawdę tutaj sporo. Kupiliśmy już obraz niestety w Medellin. Hola. ¿Tú eres autor? Artista. Jeszcze pan miał mniejsze. No i znowu kupiliśmy następny obraz. My kupiliśmy takich muzyków, dokładnie takich, tylko kolorowych, czyli coś tego typu. Kojarzy nam się Kolumbia z muzyką i kolorami, dlatego tak kupiliśmy. Jedziemy dalej. Płynnie weszliśmy do jakiegoś parku. Pod kątem tych zwierząt to jest park bardzo ciekawy. Małpeczki, ptaszki, leniwce. Fajnie. Jesteśmy tutaj na takim placu centralnym w Kartagenie. Tak naprawdę tutaj chyba jakoś szczególnie dużo nie ma co zwiedzać, aczkolwiek to jest miłe miejsce ze względu na to, że to jest bardzo duże miasto, a jednocześnie ma i plaże, i restauracje, i jest tak całkiem spoko. No i ma tutaj taką starówkę, także jest fajnie. Klaudii się podoba? Tak. Bardzo mi się podoba. O, kokosy, ja chcę. 3 por 25? Es más carro de... To idziemy, nie, no to przesadził. Mówi, że za 6 byśmy wzięli, a potem nagle się robi za 15, 2, a potem nagle się robi 3 za 25. To drożeje co 10 sekund. Jakbyście chcieli wiedzieć, dlaczego ja się ciągle targuję, to dlatego, że lubię po pierwsze, a po drugie, że oni nas tu robią w konia ciągle. No a po trzecie, że ja ogólnie raczej dużo i często negocjuję ważnych rzeczy, więc tak, żeby nie wypaść z wprawy, to negocjuję nawet kupując kokosy. Pani patrzy na Julka i boki rwie. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Wow. La palma. Un aplauso.
pogodę, to robisz imprezy na plaży. Jesteśmy bardzo blisko lotniska. Przyjechaliśmy tutaj, bo chcieliśmy tu spać, ale okazało się, że to jest dziki kemping i to jeszcze jest ok, bo to jest spanie tu po prostu na plaży, tu jest Morze Karaibskie, ale no jest ta impreza i się nie wyśpimy, więc wykąpiemy Julka na szybko, żeby nie usnął, brudny, i pojedziemy tam kawałek dalej, chyba z 50 minut, ale czadersko było z tym tańczeniem, co? Ja się jaram, także wow, super, jedziemy dalej. A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybij Piątaka w całej Polsce. Pracujemy ciągle nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do lokali, gdzie znajdziesz świetną ofertę, świetne menu, a wszystkie informacje są na przybijpiątaka.pl. Jeśli chcesz prowadzić gastronomię, mieć swój biznes, zachęcam do wzięcia franczyzy Przybij Piątaka. Wtedy ten biznes będziesz prowadził razem ze mną. Zapraszam. Pojechaliśmy sobie wczoraj kawałeczek dalej na inny kemping, który jest tamten niebieski. Od razu jest przy Morzu Karaibskim. No i przyszliśmy zobaczyć plaże różne. Znaczy po prostu po drodze sobie sprawdzamy jak jest, ze względu na to, że bierzemy pod uwagę bardzo mocno, że zamieszkamy właśnie na Karaibach. Dlatego sprawdzamy, no i raczej nie chciałbym tutaj mieszkać, bo jest tutaj hardcore niesamowity. Śmieci, ilość ogromna. Piasek, niekoniecznie miły, ale nawet jeśli byłby miły, no to śmieci jest zatrważająca ilość. Pociesza mnie fakt, że jesteśmy w Kozie i Wólce, jesteśmy tak po środku niczego trochę i że tutaj tak pewnie bym nie mieszkał. Dobra, to zawijamy się stąd. Sam hostel pod kątem przespania się w kamperze jest całkiem ok. Można tu się gdzieś chyba podpiąć z prądem. Ola. Można zatankować wodę. Patrz jaki fajny. On jest super, ten pies. Tylko cię ubrudzi, no. Barack, sí. Hola. Barack Obama. Ale wielki, grande. No, takiego bym mógł mieć, podoba mi się. Jest tutaj też facet, który sobie dorabia. I wyobraźcie sobie, że tutaj jest jego rower, którym przejechał całą Boliwię, Peru, Kolumbię, nie wiem czy nie coś jeszcze. I teraz uwaga, facet wygląda trochę jak Pan Doba, bo ma też ze 148 lat na oko. I przejechał te kraje, które pamiętajcie, że są jednymi wielkimi górami. Tym konkretnie. Ja po prostu nie wierzę. Masakra. Rower jest dość ciężki też. ¿Cuánto años tienes? 62. 62. Y tú con esta bicicleta viajar en Bolivia. Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Wow. Pero yo Espectacular. soy de acá, colombiano. Colombiano. Yes. Perfecto. Trzeba przyznać, że ciekawy człowiek powiedział nam kilka wskazówek, gdzie jechać, co zobaczyć. Więc jedziemy to zobaczyć. Ciao. Kokosy, muzyczka, plaża, Morze Karaibskie, ptaszki śpiewają, papugi latają, no czego chcieć więcej. Ja bym tylko sobie życzył, żeby były mniejsze fale, bo nie surfuję jeszcze, a nie mam się jak z Julkiem pokąpać. Jest gorąco, ale można się i schłodzić. Super. Temat tu jest ciężki. Miejscowość jest jakimś dramatem ogólnie. No tak, no chyba, że ktoś chce taki klimat sobie poczuć, no to fajnie. Ale ogólnie w wielu miejscach tu nieładnie pachnie, wszystko wylewają na ulicę. Byliśmy coś zjeść, nawet wam nie pokazywałem, bo nie było czego. Rekomendowana, słuchajcie, Buda z opinią 4,9, gdzie jadłem jakiś twardy, zeschnięty ryż. Tak średnio i różnie bym powiedział. Jeżeli chodzi o bankomaty, na przykład tu bankomatów nie ma, kantora też nie, takiego oficjalnego. Ogłaszają się, że mają bankomaty i te bankomaty polegają na tym, że po prostu mają maszynkę do zbierania, do ściągania z karty, biorą 10% i wydają ci gotówkę z portfela. Więc tutaj wypłacanie pieniędzy kosztuje 10%. Ściąga i to nie w złotówkach, no będzie tak samo, oczywiście też będzie 10%, tylko że po prostu pobierają w kolumbijskich peso od razu więcej. Tak, no z karty po prostu. Ceny takich rzeczy, rękodzieł też są wysokie. Nam się w Boliwii spodobał taki notatnik ze skóry.
i nie było. Tutaj są po 60 zł. Od 60 do 100, 160. Ale myślę, że jeżeli chcemy mieć notatnik do użytku, to dać za notatnik 160 zł trochę przesada. Bueno, idziemy dalej. Ale cycory. Widziałeś jakie cycory? No. To jest pokrowiec na Biblię akurat. Na Biblię? No jest Santa Biblia. A. To są lówki do jarania, ale mamy ich już tyle, że chyba bez sensu. O, Klaudia. Mój Jezus. Czapka. Elegancko, ale mam na daszku wtedy mój Jezus. Tak, tam. Po dłuższym spacerze w stronę plaży doszliśmy do plaży. No i to faktycznie jest chyba, no widać zresztą backpackersi. Jest takie miejsce bardziej pod backpackersów. Jak ktoś lubi taki klimat, to bardzo ciekawe miejsce. No ale tu na przykład śpi rdzenna ludność. Oddycha. Ale śpi. Tu podobno jest trochę tej rdzennej ludności i to jest chyba ta niska i taka specyficznie ubrana. No i tu się da kąpać. No i tutaj można sobie przyjechać z plecakiem. Widzieliśmy trochę par homoseksualnych, więc ich pewnie nikt nie obgaduje, nikt na nich nie zwraca uwagi. Mają swój świat, swoje kredki. Morze jest tutaj bardziej spokojne, więc da się tu kąpać. No ogólnie fajnie. Wracamy chyba, bo Klaudia stwierdziła, że nie pasujemy tu. W sensie, że to jest nie dla takich rodzin z dziećmi raczej. No i wracamy z miejscowości Palomito. Było interesująco, trochę dziwnie, ale jest to miejscowość, że jakbyśmy przejeżdżali, to byśmy się nie zorientowali, że to jest dość ciekawa miejscowość i jeżeli ktoś lubi taki klimat, to mu się będzie podobał. W naszym stylu był taki nie do końca, ale ogólnie był ciekawy. Także jak się komuś taki klimat podoba, to serdecznie zapraszamy, jest ciekawie. I można zobaczyć nawaloną rdzenną ludność, więc jak ktoś ma takie predyspozycje do zobaczenia rdzennej ludności, to też tu można przyjechać, tylko będą bardzo pijani. No i chyba tyle. Jedziemy z powrotem na kemping, pić kokosy i się chillować. Do zoba. Czekaj, idziemy nagrać jeszcze tamtego pana. Patrzcie jaka ropucha. Bebek, W centymetrach no myślę, że z 10 centów ma. bebek.